Cześć! Dziś robię za kierowcę, bo nagrywamy z Markiem porównanie elektryka i hybrydy. A jak elektryk, to wiadomo, że prędzej czy później skończymy przy ładowarce. No to właśnie mam z pół godziny wolnego i zamiast robić zakupy, opowiem Wam, z czym to się je i dlaczego 100 km może kosztować 7 albo 70 zł. Zapraszam! Na początek rodzaje ładowania. Samochód elektryczny można ładować prądem przemiennym lub stałym. Kto nie uważał na fizyce jak ja, teraz jest zgubiony. Ten pierwszy jest choćby w zwykłym domowym gniazdku, ale moc na poziomie 2-3 kW oznacza, że Hyundai Ioniq Electric, w którym teraz siedzę, ładowałby się wysokie kilkanaście godzin. Nie ma w tym nic złego. Wracasz do domu po pracy, powiedzmy 6:30, podłączasz samochód do gniazdka i do rana naładujesz 25 kWh. Co to znaczy? W samochodzie elektrycznym ważne są dwie liczby. Pojemność akumulatorów, tutaj 38 kWh i średnie zużycie energii, tutaj 13,8 kWh na 100 km. Jak nie trudno wyliczyć, ładowanie z domowego gniazdka przez 12 godzin daje nam około 200 km zasięgu. Cena kilowatogodziny w Polsce w lutym 2020 roku to 50-60 groszy plus opłata przesyłowa. Powiedzmy, że tych 100 km kosztowało nas 7 zł. Tyle, co średnie frytki w McDonaldzie. Jeśli chcesz ładować się szybciej, możesz skorzystać z gniazda typ 2. Tu moc ładowania będzie zależała po pierwsze od przyłącza, a po drugie od ładowarki w samochodzie. Zwykle w samochodach są ładowarki 7 lub 11 kW. W niektórych nawet 22 kW. Tu jest 7 kW i ładowanie do pełna trwa około 6 godzin. Z matematyki wychodzi krócej, ale dobicie ostatnich paru punktów procentowych trwa dłużej. Poza tym, o ile nie jedziesz w trasę, nie trzeba, a nawet nie powinno się ładować do pełna. To przedłuża żywotność akumulatorów, takie nieładowanie do pełna. Ile to kosztuje? Żeby mieć w domu gniazdo typu 2, potrzebujesz oprócz przydziału mocy tak zwanego wallboxa. Ten zwykle kosztuje 3 do 4 tysięcy złotych i jest to jednorazowa inwestycja. Potem płacisz jak za prąd. Ale możesz też skorzystać z publicznej stacji ładowania. Niektóre są jeszcze darmowe, inne pobierają opłaty. Największą siecią w Polsce jest obecnie Greenway i w tej sieci mam konto, dlatego będę operowała cenami Greenwaya. Tutaj ładowanie z gniazda typu 2 kosztuje w zależności od abonamentu od 99 groszy do złoty 69 za kilowatogodzinę. Przez 3 godziny to jedyna opłata, powyżej 3 godzin dochodzi 40 groszy za minutę. W ten sposób Greenway przekonuje Cię, że nie warto blokować dostępu innym. Jako zarejestrowany użytkownik bez abonamentu płacę złoty 39, czyli tych 14 kWh kosztowałoby mnie niecałe 20 zł i 2 godziny. To już większe zakupy lub obiad w restauracji i poobiedni spacer. Ale można też skorzystać z tak zwanej szybkiej ładowarki, to już jest ładowarka poza samochodem. Mowa o ładowaniu prądem stałym. W Polsce na razie większość szybkich ładowarek, z którymi się spotkałam, ma moc 40-50 kW, ale są mocniejsze, nawet do 150 kW. Hyundai Ioniq przyjmuje około 70 kW na godzinę, ale też nie przez cały czas. Ładowanie do 80% pojemności trwa niecałą godzinę, ale 14 kW z tej ładowarki odzyskam w jakieś 15 minut. Stawka za kilowatogodzinę w Greenwayu w zależności od abonamentu wynosi od 29 zł do 2,69 zł dla niezarejestrowanych. Ja płacę 2,19 zł, a po 45 minutach dochodzi stawka 40 groszy za minutę, czyli 14 kWh kosztuje mnie ponad 30 zł. Ale Ania, przecież powiedziałaś na początku, że 100 km może kosztować nawet 70 zł. Skąd taka cena? Samochód elektryczny ma to do siebie, że jest najoszczędniejszy w mieście. Elektryczny Ioniq po mieście potrafi zużywać mniej niż te 13,8 kWh na 100 km, ale w trasie przy prędkości autostradowej spokojnie dobije do 20. 20 razy 2,69 zł dla klienta niezarejestrowanego to już ponad 50 zł. A są samochody elektryczne, które zużywają w trasie po 25-30 kWh na 100 km i tak dobijamy do 70 zł za przejechane 100 km elektrykiem. Nie policzyłam jeszcze czasu, jaki trzeba spędzić przy ładowarce. Nie brzmi to optymistycznie, kiedy przyjmiemy, że 100 km po autostradzie przeciętnym autem z silnikiem benzynowym kosztuje około 35 zł. Ale w miejskich korkach to może już być 50 zł za 100 km. Z samochodem elektrycznym jest odwrotnie. W mieście jest tani, w trasie
bardzo drogi. Nie będę Ci tu udowadniać, że jeżdżąc elektrykiem zbawiasz warana z komodo. Zawsze mi się wydaje, że to taki waran w trakcie przeprowadzki niesie na plecach komodę. Tobie też? W każdym razie, warana obchodzi tylko jego komoda, a nie Twoje przekonanie, że stajesz się lepszym człowiekiem. I taka aureola. Samochód o napędzie elektrycznym, poza tym, że kręci mnie podobnie jak flagowy smartfon Sony, shameless plug, może się opłacać, jeśli pasuje do Twojego stylu życia. Tak samo jak ten smartfon. Jak często robisz trasy po 300-500 km? Częściej niż 2 razy do roku? To weź na taki wyjazd auto z wypożyczalni. Albo nie kupuj elektryka. Ale jeśli potrzebujesz samochód do toczenia się po kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów dziennie, to policz sobie koszt ładowania i tankowania samochodu. Może się okazać, że elektryk Ci się opłaci. Rozważałaś już samochód o napędzie elektrycznym? Jaki? Czy wolisz elektryka, który się nie wyróżnia? Jak na przykład Ioniq, czy samochód, który wszem i wobec mówi, że jest elektryczny, jak na przykład BMW i3 czy Jaguara I-Pace. Napisz mi o tym w komentarzu. Subskrybuj, oceniaj i dziel się moimi wideo. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!